Zmieniłem płeć, teraz jestem kobietą. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Witajcie w nowym 2018 roku. Na dobry początek prezentuję wymianę końcówek drążków kierowniczych w Megane 3. Przedstawiony egzemplarz jest wyposażony w silnik K4M, czyli 1.616V, aczkolwiek procedura jest identyczna bez względu na rodzaj zastosowanej jednostki napędowej. Na początku podnosimy samochód po stronie, którą zamierzamy wymieniać oraz demontujemy koło. Ja akurat wymieniam tutaj końcówki po obydwu stronach pojazdu, więc podnoszę od razu cały przód. Jeżeli nie dysponujecie kluczem udarowym, to przed podniesieniem pojazdu warto jest oczywiście poluzować śruby kół. Samochód stawiam stabilnie na kobyłkach. Na kobyłkach. Przed odkręceniem kół oznaczam sobie ich pozycję względem tarczy hamulcowej. Najprościej jest potraktować wentyl jako punkt odniesienia, obracając koło tak, aby zawór był ustawiony do góry, czyli na przysłowiowej godzinie 12. Następnie na powierzchni tarczy hamulcowej, oczywiście w miejscu, które nie bierze czynnego udziału w procesie hamowania, rysuję markerem znak. Można do tego celu również użyć kredy. Cała ta procedura z oznaczaniem pozycji koła względem tarczy ma związek z tak zwanym dynamicznym doważaniem kół na samochodzie. W skrócie polega to na tym, że jeżeli opony są w dobrym stanie oraz felgi są proste i właściwie wyważone, a kierowca nadal odczuwa wibracje lub też bicie na kole kierownicy przy pewnych prędkościach, to koła takiego samochodu można poddać doważeniu. Samochód wjeżdża wtedy na rolki, rozpędza się do momentu, aż problem staje się widoczny i dzięki temu wulkanizator może podjąć odpowiednie kroki. Takie doważanie kompensuje ewentualne niedoskonałości półosi, tarcz hamulcowych oraz innych elementów, które rotują razem z kołami. Logiczne więc jest, że jeżeli koła były doważane, to po każdym następnym ich demontażu muszą one zostać przykręcone w takiej samej pozycji względem tarczy, a co za tym idzie półosi oraz całego zespołu przeniesienia napędu. W tym przypadku nie znam historii serwisowej tego samochodu. Jest to świeży nabytek. Nie chciałbym więc zepsuć ewentualnie czyjejś pracy, ponieważ nie wiem, czy takie doważenie miało tutaj miejsce. Teraz możemy już przystąpić do odkręcenia śrub koła oraz jego demontażu. Rozmiar klucza zależy oczywiście od śrub mocujących. Występowały różne rodzaje. W moim przypadku nasadka udarowa 17 mm. Na początek dokładnie oczyszczamy połączenia, które wymagają rozkręcenia. Używam sprężonego powietrza, aby usunąć piasek oraz błoto z gniazda tort z końcówki po stronie zwrotnicy. Następnie czyszczę wszystkie połączenia przy użyciu drucianej szczotki. Na koniec zalewam połączenia preparatem penetrującym i daję mu przysłowiowe 5 minut, aby mógł spełnić swoją rolę. W pierwszej kolejności luzujemy nakrętkę kontrującą od strony przekładni kierowniczej. Klucz płaski 21 mm. Uzyskuję dostęp od dołu pojazdu, ponieważ od strony tarczy przeszkadza mi kamera. W Waszym przypadku bez problemu zrobicie to nie dysponując kanałem. Luzujemy nakrętkę o jeden obrót, aby jak najmniej wpłynąć na zbieżność pojazdu. Następnie odkręcamy nakrętkę po stronie zwrotnicy. Nie podaję potrzebnych rozmiarów kluczy, ponieważ zależą one od producenta końcówki, która jest zastosowana. Nawet na tzw. pierwszy montaż używano tutaj części co najmniej dwóch producentów: TRW oraz Delphi. Poza tym gniazdo szpilki bardzo często ulega obrobieniu, a wtedy oczywiście używając szlifierki kątowej zabezpieczamy osłonę przegubu. Elastyczne przewody hamulcowe oraz przewód czujnika ABS przed negatywnym wpływem iskier. A przede wszystkim stosujemy okulary ochronne, rękawice oraz długi rękaw. Klucz płaski 13 mm może przydać się podczas wykręcania końcówki z drążka maglownicy, celem jego przytrzymania, jeżeli drążek obraca się.
Wykręcając starą końcówkę, warto policzyć, ile obrotów wykonaliśmy lub zmierzyć suwmiarką odległość, aby jak najmniej wpłynąć na zbieżność pojazdu przy późniejszym montażu. Porównujemy starą oraz nowo zakupioną końcówkę, aby upewnić się, że ta ostatnia jest właściwa i będzie pasowała do naszego samochodu. Można zwrócić uwagę na przysłowiowe oznaczenia kreskowe. 1 lub 2 kreski to musi się zgadzać. Następnie oczyszczam gwint od strony maglownicy za pomocą drucianej szczotki z zalegającej tam korozji. Powierzchnię warto jest zabezpieczyć także niewielką warstwą smaru miedzianego, który zapobiegnie zapieczeniu tego połączenia w przyszłości oraz ułatwi regulację zbieżności. Nie musicie obawiać się o samoczynne rozkręcenie tego połączenia, gdyż jak widać posiada ono kontrę. Można teraz złożyć wszystko w kolejności odwrotnej do demontażu, pamiętając o liczbie obrotów końcówki podczas jej wkręcania lub odległości jak kto woli, tak aby zachować chociaż resztki zbieżności. Nakrętkę kontrującą po stronie przekładni kierowniczej dokręcamy momentem 53 Nm, natomiast nakrętkę po stronie zwrotnicy momentem 37 Nm. Po dokręceniu nakrętki samohamownej gwint można także zabezpieczyć smarem. Pozostałą oczyszczoną przez nas część gwintu również zabezpieczam, aby ułatwić regulację zbieżności. Przygotowuję się do montażu koła. Oczyszczam powierzchnię tarczy hamulcowej z korozji przy użyciu drucianej szczotki. Następnie smaruję powierzchnię otworu centrującego w feldze przy użyciu smaru miedzianego. Nie jest to wskazane, ale nawet wymagane przez producenta pojazdu w oficjalnej dokumentacji serwisowej. Zapobiega to zapiekaniu się koła i daje możliwość późniejszego bezproblemowego demontażu. Walczyłem kiedyś z takim zapieczonym kołem w Megane 3 i uwierzcie mi, nic przyjemnego. Następnie ustawiam tarczę hamulcową wcześniej wykonanym znakiem do góry, czyli na godzinę 12 i montuję koło. Kluczem udarowym mogę pozwolić sobie jedynie na wstępne jego przyłapanie. Nigdy nie dokręcajcie nim koła. Wstępnie dokręcam koło momentem 30 Nm, podczas gdy pojazd jest uniesiony. Następnie opuszczam pojazd i dokręcam koło finalnym momentem 110 Nm. W tym modelu samochodu moment ten dotyczy zarówno felg stalowych, jak i amelinowych. Amelinium. Tego, że nie pomaluję. Nasza wymiana jest w tym momencie zakończona. Po skończonej pracy obowiązkowo udajemy się na kontrolę oraz regulację zbieżności. Osobiście zalecam wymianę końcówek po obydwu stronach jednocześnie. Nie jest to duży koszt, a załatwiamy temat na dłużej i jednorazowo płacimy za zbieżność, czyli sumarycznie wychodzi to taniej. Pozdrawiam Was i do następnego razu!